Witam Was, barany, w czytaniu na lato dla Was, słonecznych, księżycowych i ascendentalnych baranów. Macie tutaj kilka kart. Między innymi jest to odwrócony as mieczy. Latem kluczowe będzie to, że trudno jest znaleźć klucz do jakiejś sytuacji, nową myśl, więc może jak nie możecie znaleźć tego klucza, nowego klucza, jak nie możecie go jakby dorobić, to spróbujcie wrócić do starych kluczy, jakbyście potrzebowali starego zamka i starych kluczy, starego pomysłu. Bo o nowy może być trudno, może być ciężko. Ktoś może mówić nie. Ktoś może powiedzieć: nie dam ci tego pomysłu, nie wymyślę tego za ciebie, nie wymyślę tego dla ciebie. Nie przekażę ci tej informacji. To jest podstawa, więc tak jak mówię, trzeba wrócić do tego, co było, jeżeli w ogóle chcecie działać z jakimiś koncepcjami myślowymi. Jeżeli chcielibyście na tym się skupić, a warto, bo to jest podstawa. Także moi drodzy, jest to ważne. Jest to ważne, żebyście skupili się na jakiejś takiej jednej myśli, która gdzieś była z tyłu, gdzieś była za wami. Ta myśl może być związana z pewnym żalem, z czymś, co odeszło, z czymś, co się wylało, z czymś, co się skończyło, z czymś, co jest jeszcze nie do końca wyraźnie wypowiedziane. Jakby jednak brakowało, żeby coś miało swój ostateczny koniec. Jak są różne etapy żałoby, to wy tak jakby musicie przejść te wszystkie etapy. Coś musi się zakończyć, ale to nie jest tak, że wszystko absolutnie się skończyło, moi drodzy, bo coś za wami jest, coś przy was jest. Może dwoje sympatycznych ludzi. Może macie jakieś dwie pasje, które sprawiają, że czujecie się, jakby uczucie w was wchodziło, takie pozytywne uczucie. Jakby coś rozpalało wasze serce. Albo sprawiało, że wilgotnieją wam oczy, ale w takim pozytywnym sensie. Bo tutaj może się wylewać i niektórym mogą te oczka trochę powilgotnieć. Ewentualnie może się zdarzyć tak, że z kimś takim będziecie mieli styczność, kto będzie się od was odwracał i nie będzie chciał pokazać, że mu smutno. To jest do przejścia, ktoś tu jest. Może wy będziecie tutaj za tą osobą. Za kim jesteście? I kto jest za wami? Tak? Ten żal jest związany z relacją, która albo nie doszła do skutku, albo się skończyła. Z jakimś umiłowaniem. Jeśli to nie była osoba, to było to umiłowanie czegoś. Jakby to była wasza kochanka, wasz kochanek, wasz ukochany, ukochana. Czasem ludzie tak kochają swoje pasje. Gdzie była ta pasja? Gdzie czuliście swoje zakochanie? A może w waszym życiu pojawia się ktoś z przeszłości i ten ktoś czuje żal. Żal po tym, co się nie udało, co się skończyło. Ale jeszcze raz powiem, bo to w dwojaki sposób się nam tutaj uzewnętrznia. Ktoś jest za wami, ktoś jest za kimś. Ktoś nie dostrzega, że jest jeszcze osoba, jest jeszcze coś, co jest z tyłu i jak daje taki parasol ochronny, nawet w momencie, kiedy można przysiąść i poczuć
że nie chce nam się tak biegać jak zwykle. I można częściowo z tego wyjść. Można w pewnym zakresie dostrzec, że jest coś, ale nie na samym początku. Ktoś, kto wspiera i tego wsparcia możecie nie widzieć bezpośrednio, jakbyście nie widzieli ręki, która trzyma, która daje to wsparcie, ale możecie spostrzec w okolicznościach. Możecie zobaczyć, że gorące słońce, jeśli wam w danym momencie przeszkadza, was nie dotyka, was nie parzy. Ktoś daje wam cień, ktoś daje wam wytchnienie. Może ktoś podaje wam szklankę wody czy jakiegoś napoju, który wam pomaga. Może właśnie tej szklanki nie zauważacie na początku. Możecie odwracać się od tego, co jest podawane, od tego, co jest trzymane, od tego, co materialne. Ale może warto by było spróbować potem docenić to, co jednak się ma i to, co ma się świeżego. Bo niewątpliwie macie coś świeżego w rękach, coś pięknego, coś jest z wami i przy was, coś lekkiego. Ale jakbyście tego nie dostrzegali, mimo że jest tuż przed waszym nosem, warto spróbować to dostrzec i złapać w ręce tak, żeby to docenić. Jakby to była wartość sama w sobie, wartość, która nie wymaga dodawania czegokolwiek i jakbyście mogli w taki świeży, młody sposób zachwycić się tym, co macie. I to warto, żeby była jedna rzecz, jeden temat, bo nie powinniście skupiać się na nadmiernej żonglerce, co może się przez jakiś czas wydarzać w lecie. Bo jeżeli będziecie tak żonglować nadmierną ilością elementów, czy tym czy innym wartościami, to możecie gdzieś te wartości pogubić. Jakby poprzez taką żonglerkę można by było stracić i to, i to. Warto by było skupić się jednak na jednym, bo takie podejście może być nieco niedojrzałe i przy całej waszej świeżości warto by było tę świeżość realizować pozytywnie. Ta żonglerka jest związana także z podstawowym tematem braku pomysłu nowego. Może być pomysł stary, który jakby wsadza kij w mrowisko. Jaki mógłby być to pomysł? Czego mógłby ten pomysł dotyczyć? Czegoś, co kiedyś zostało zaczęte bardzo tak może trochę nawet lekkomyślnie, ale potem zostało przerwane. Może dotyczyć wielu różnych działań, które można podejmować w tym samym czasie oraz uzbierania wszystkich potrzebnych narzędzi, które będą potrzebne do
prezentacji. Takie to mogą być tematy. Moi drodzy, jakąś radę wam dorzucę w związku z tą piąteczką kielichów. Jak podejść do tego tematu? No proszę, moi drodzy. Niejako trzeba by było ten temat zwalczyć. Nie uciekać od niego. Jakby trzeba było go w jakimś sensie, jakby iść z nim na wojnę i pokonać ten temat. Także to nie jest taka bezczynność. Tu trzeba jakby poszukać jakiejś broni, jakiegoś sposobu obrony przed tym żalem. Albo o kogoś zawalczyć, jeżeli ktoś jest w żalu. Tak? Jeszcze chciałabym się dowiedzieć, moje drogie barany, na co powinniście uważać i co was pozytywnie zaskoczy. Uważajcie, moi drodzy, na wszystkich takich kapłanów, czy pseudokapłanów, czy inne osoby, które są uznane jako autorytety. To nie znaczy, że coś z tymi osobami jest jakoś strasznie nie tak, czy w ogóle coś nie tak, ale powinniście jednak uważać. Może nie powinniście się kierować tylko tym, co jest przekazywane w księdze, co wskazują ci ludzie. Może to jest jedna konkretna osoba, to może być ktoś, kogo znacie i traktujecie jak taki wyższy autorytet, taki wręcz duchowy, moralny, ale to może być również ktoś, kto już dawno nie żyje, albo ktoś, kogo widzicie tylko z odległości, albo nie macie fizycznego kontaktu, widzicie tylko przez takie czy inne media, czy czytacie książkę napisaną przez tę osobę. Także uważajcie, by tak dokładnie nie podążać koniecznie za wszystkim, co wskazuje ta osoba. Teraz mam takie poczucie, jakbym mówiła coś kontrowersyjnego, trudno byłoby to jakby wymówić do końca, ale taki jest przekaz. Pamiętajcie, że to jest człowiek tutaj. To jest arcykapłan, ale to jest człowiek. To nie jest ani sąd Boży, ani nic takiego. To nie jest anioł tutaj. Są tacy, którzy słuchają, ale wy powinniście uważać. Nawet jak słuchacie, to uważajcie. A pozytywnie was zaskoczy jakaś podróż czy komunikacja. Jakby taki wyjazd z punktu A do B. Może być w towarzystwie, może być na łodzi, albo może to być taka płynna komunikacja, tak, że coś tak po prostu płynie. I dodaje wam optymizmu. I dodaje ruchu. Moi drodzy, jeszcze chcę wam coś dorzucić. Moi drodzy, ten temat związany z uważaniem na nadmierną żonglerkę przejawia się dwukrotnie. To tarot podkreśla. I zwracajcie uwagę też na tych, którzy może trochę za bardzo żonglują. Może trochę za bardzo.
Nie dwa, lepiej jedno. I ktoś, kto tak skupia się na tej żonglerce, że jakby zamyka oczy i niczego innego nie widzi. Czy jakąś jedną radę dla was? Spróbujcie zająć się tym tematem piątki kielichów. Ona znów gdzieś nam wychodzi ponownie. Żeby wyjść z tego albo pomóc komuś wyjść. Jest światło, jest cień. Także moi drodzy, zwracajcie uwagę i na światło, i na cień. Jest jedno i drugie. Tak? Słońce świeci, ale cień jest też potrzebny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Cześć, pa.